Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj spontaniczny materiał, tak na szybko kręcony, a dotyczący, słuchajcie, bagażników dachowych. Z góry przepraszam Was za audio, ale jak widać nagrywam całkowicie spontanicznie gdzieś przy drodze ekspresowej, autostradzie, więc z audio może nie być najlepiej. Słuchajcie, bagażnik dachowy. Temat na dzisiaj: rowerowy bagażnik dachowy. Miałem nakręcić ten materiał dla Was już kilka razy. Zawsze coś mi stawało na przeszkodzie, więc dzisiaj już bez przygotowania spontanicznie postaram się to w końcu zrobić. Rok 2020, w końcu zapadła decyzja, żeby kupić bagażnik dachowy. No, pandemia oczywiście, ciężki problem z nabyciem takich bagażników. Ceny też specjalnie nie zachęcały, natomiast stwierdziłem, że przed wyjazdem na Mazury, a że mamy kilkaset kilometrów, warto taki bagażnik nabyć, żeby wziąć swoje rowery. No i oczywiście pytanie, jaki bagażnik dachowy wybrać. Ten przegląd nie będzie, słuchajcie, obiektywny. To będzie subiektywny przegląd bagażników i doświadczeń ponadrocznych z tym bagażnikiem, konkretnie dachowym, ponieważ spędziłem chyba z miesiąc czasu na to, żeby zgłębić temat bagażników, bo wiedziałem tylko tyle, że są dachowe, na klapę i na hak. Natomiast aktualna sytuacja nie była mi znana, jeżeli chodzi o te bagażniki. A więc tak, może zacznijmy od typów bagażników. Chciałem kupić oczywiście bagażnik na, słuchajcie, na hak, tak? Bo taki zawsze uważałem za najlepszy. Natomiast z kilku powodów tego nie zrobiłem. Raz, ceny tych bagażników. No, taki przyzwoite to kosztują 1500 do 3000 zł. Mówię o jakichś sensownych modelach. Dwa, nie mam haka, więc musiałbym go po prostu zainstalować. Raz, że jest to dodatkowy koszt, nie wiem, 1000 zł, tak strzelam w tej chwili. Jeżeli ktoś ma też samochód na gwarancji bez takiego wyposażenia, to musi się liczyć też z dodatkowymi problemami związanymi np. przy leasingu z rejestracją, zgodami. Na to też musi chyba wtedy używać autoryzowanych stacji montażu, żeby to zachować gwarancję. No nie są to tematy łatwe, proste i też zwiększają jeszcze koszt, więc dochodzi na przykład kolejny 1000–2000 zł nawet za hak. Ja zdecydowałem się w takim wypadku, pozostały mi dwa rodzaje bagażników: dachowy, przed którym się trochę broniłem, i na klapę. I teraz od razu powiem Wam, na klapę, jeżeli chodzi o bagażnik, to tutaj stanowczo odradzam. Są najtańsze, bo można za 300–500 zł już kupić przyzwoite bagażniki na klapę, czy no w zasadzie na klapę z tyłu, na hatchbacki, ale one mają parę wad. Oczywiście można zamontować je dobrze, może nie zająć Wam to dużo czasu, poza pierwszym oczywiście razem. Może też być tak, że ten bagażnik Wam nie spowoduje poluzowania się tylnej klapy, nie obciąży Wam za bardzo siłowników. Może też być, słuchajcie, tak, że nie pęknie Wam szyba, bo takie wypadki się niestety zdarzają, nie porysuje się szyba czy lakier, ale mówmy się, że większość użytkowników nie będzie w stanie, przynajmniej na początku, dobrze takiego bagażnika zamontować, więc bagażniki na klapę bardzo sporadycznie i raczej, jeżeli niespecjalnie martwicie się o uszkodzenia. Pozostają bagażniki, słuchajcie, dachowe. No i tutaj też temat ciekawy, bo mamy bagażniki, które są montowane za uchwyt, jak coś nie ma relingów, ani zintegrowanych, ani takich zewnętrznych, to do samochodów typu hatchback jak najbardziej rozwiązanie, natomiast niespecjalnie mi się to uśmiechało, bo w moim wypadku w ogóle nie wchodziło w grę, ale ponieważ tutaj musimy po prostu złapać w tym miejscu mniej więcej hakiem, no i zawsze tutaj można raz, że uszkodzić sobie uszczelkę, nie mówiąc o lakierze, i to wygląda też mało estetycznie, tak? Może rdzewieć. Najlepsze są oczywiście bagażniki dachowe na zintegrowane relingi, bądź tutaj na zewnętrzne. I takie dwa typy posiadamy. Coraz więcej samochodów ma, słuchajcie, relingi zintegrowane. Wtedy montujemy je mniej więcej tutaj. Tak naprawdę bagażnik może być taki sam. Wystarczy wtedy inne przyczłapy, uchwyty kupić, zamontować. A przy zmianie samochodu też jest dodatkowy plus, bo wymieniamy tylko podstawę, a cała góra może zostać do nowego auta, który ma na przykład, w tym wypadku, jeżeli wymieniałbym na zintegrowany bagażnik i zintegrowane relingi, to po prostu wymieniam tylko te 4 podstawowe przystawki czy uchwyty, koszt, no nie wiem, kilkaset złotych, i montuję na
zintegrowanym. Tutaj mam relingi zewnętrzne, co nieco ułatwiło mi sprawę. Niestety, a przy zewnętrznych jeszcze, słuchajcie, są dwa typy, bo są takie wystające jak ja mam, są też takie, które wchodzą w środek między belki. One mają mniejsze opory powietrza, ale z drugiej strony mają też wadę w postaci słuchajcie, mniejszej pojemności, tak? Bo tutaj mam dłuższe te belki, mogę zamontować na przykład 4 rowery, na wewnętrznych wejdzie, myślę, że maksymalnie 3 rowery. 4 to już naprawdę trzeba byłoby się nieźle napocić. Przy takim zewnętrznym reling czy belka może wystawać, czyli spokojnie 4 rowery luźno wejdą, a może nawet 2 rowery i spory box. Ok, bez żadnych cięć materiał robimy relingi. Słuchajcie, generalnie polecam Thule Wingbary. To są oczywiście klony Wingbarów, tańsze, około 300 zł do nabycia. Wyglądają prawie jak oryginały, są dużo tańsze. Jeżeli chodzi o same uchwyty, jakie brać. Oczywiście są czarne, takie najbardziej podstawowe, te sobie raczej darujcie. Takie chamskie z rynnami za 50 zł, czarnymi, myślę, że nie warto. Chyba że macie stary samochód, no to może oldschoolowo do niego pasuje. Przy większości nowoczesnych raczej srebrne, ewentualnie czarne, ale pasujące do relingów, jeżeli macie czarne relingi, modele. Tutaj nie Thule, tylko polska firma Guri, konkretnie chyba wrocławska. Produkują firma Jackie Sport, albo jakaś taka. Jackie Autosport chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Całkiem fajny bagażniczek. Co on tutaj takiego ciekawego? Aguri chyba 2, jeżeli pamiętam, model. Całkiem fajny. Dlaczego wybór padł na niego? Raz, że jest dosyć tani, bo około 300 zł kosztuje sztuka. Czyli jak dołożymy 300 zł belki, plus do tego po 300 zł 2 w moim wypadku uchwyty, to można się zamknąć w kwocie 900 zł, co przy bagażnikach na hak raczej byłoby niemożliwe do realizacji. Koszt, tak jak powiedziałem, całkiem ciekawy. Myślę, że relatywnie nieduży. Nawet jakbym dołożył jeszcze jeden uchwyt na rowery, to wyszłoby 1200 zł. Tutaj jest około 900 zł. Co ważne, polecam modele, które mają tutaj takie wkładki gumowe, które, słuchajcie, które wychodzą na sprężynkach do góry, żeby nie dostawała się do środka wilgoć. Druga istotna rzecz przy wyborze samego uchwytu, łapacza do roweru, jest to, żeby on był na klucze. Dlaczego to jest istotne? No i oczywiście relingi też warto mieć, czy uchwyty na klucze, ponieważ te na imbusy, no to jest kwestia tylko tego, ile czasu stoicie na parkingu i czy jest strzeżony. Jeżeli pojedziecie sobie w góry, no ktoś po prostu może Wam ten cały bagażnik odkręcić powiedzmy w 20-30 minut, tak? Dodatkowo tutaj też mam, pamiętajcie, montowany na kluczyk. Oczywiście te kluczyki też można sforsować, to nie jest tak, że się nie da. Natomiast jeżeli tutaj nie macie na kluczyk jeden i drugi element, czy trzeci, to na pewno jest to trudniejsze. Przypominam, że Thule w jednym z modeli, te podstawowe modele Thule, dla tych, którzy chcieliby je zakupić, one miały wadę, nawet na YouTubie są filmy takie o tym, że można je, słuchajcie, mocniej wyrywając czy pociągając, rower ramę można stąd wyciągnąć. Także mocno dokręcajcie, oczywiście bezpiecznie, żeby nie porysować ram. Lepszy kluczyk niż te automatyczne samozapięcia, bo chyba tylko te wyższe modele Thule są pozbawione tych wad, tak? Przynajmniej z tego, co widziałem na internecie, te tańsze modele niestety takie wady posiadają. Co jeszcze istotne, słuchajcie, jak wygląda bagażnik? Tutaj widać śruby po roku, po całej zimie. Ja garażuję samochód w garażu, nie na zewnątrz, ale jeździłem w zimie z tym bagażnikiem poprzedniej zimy, bo teraz zamierzam go zdjąć, stąd też chęć nakręcenia tego filmu. Rdzewieją. No niestety śruby nie są najwyższej jakości, rdzewieją, jak widać. I tutaj pamiętajcie o tym, że taki bagażnik dobrze jest zdjąć, jeżeli w zimie nie jeździcie zbyt często w nim, bo po prostu no, może Wam krócej posłużyć. Możemy zamontować przy takich relingach, belkach do 4 rowerów, tak myślę. Oczywiście po przekątnej, przepraszam, na przemian.
I oczywiście boks wdachowy. Na zimę można zamienić bagażnik na boks, czy rowery na boks dachowy, jeżeli ktoś używa. Niby lekkie są te, słuchajcie, te bagażniki, ale jednak swoje ważą, mimo tego, że są aluminiowe. Pamiętajcie też o udźwigu. Najczęściej około 70-90 kg ma udźwig cały dach, więc jeżeli tutaj nie chcecie przekroczyć tej wagi, to sprawdźcie, ile ważą wasze rowery. 4 rowery po 20 kg, no spokojnie te 70 kg powinno w tym 70 kg limicie powinno się zmieścić. Natomiast no, różnie to może być z różnymi bagażnikami. Słuchajcie, jest zimno. Kończę. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie bagażniki dachowe, na jakie chcielibyście się zdecydować. Czy preferujecie dachowe na hak, czy też na klapę. Ja oczywiście żadnych nie dyskredytuję, natomiast no, tak praktycznie tutaj przedstawiłem Wam, dlaczego mój wybór padł na takie, a nie inne. Łapki oczywiście w górę motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów. Komentarze pod filmem mile widziane, udostępnianie. No i oczywiście subskrypcja kanału, jeżeli tego jeszcze do tej pory nie zrobiliście. Jak będziecie mieli pytania w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Hej, hej!